To jest właśnie odcinek o tym, jak staliśmy się najbardziej nieodpowiedzialnymi turystami w Wietnamie. Jest czysty ten obiektyw. Dzień dobry z Wietnamu. Z racji naszego następnego projektu, który będziemy realizować przez najbliższe 9 miesięcy, musimy trochę poćwiczyć vlogowanie, ponieważ będzie się opierać ten nasz projekt nie tylko na długich filmach, ale także na filmach vlogowych. Będziemy pokazywać, jak się jedzie autostopem do Polski z Azji. Znaczy z Azji Południowo-Wschodniej, bo z Azji to bardzo łatwo z Turcji przejechać do Polski na przykład. Chyba. Autostopu jeszcze nie ćwiczyliśmy, na razie ćwiczymy vlogowanie. A dzisiaj zabieramy Was na szczyty górskie na Phu Quoc. Nie wiemy, jak to wygląda, ale zobaczymy. A to jest nasza psinka. Czemu Ty się na słoneczku wygrzewasz? Co, zimno Ci? No, psina. Moja kochana psinka. Żeby pojechać na trekking moglibyśmy wziąć w sumie autostop, ale nie ćwiczymy dwóch rzeczy naraz. Nie ćwiczymy. Idziemy wypożyczyć skuter. My w ogóle dzisiaj nie mamy prądu, dlatego mamy wycieczkę, bo nie możemy pracować, ale z racji tego, że nie mamy prądu, to też nie możemy zrobić śniadania. Więc na śniadanie musimy gdzieś pojechać. No i było kilka bani po drodze, to sobie jakieś kupimy. Ja dostałam taki kask na konia z takim daszkiem, zobaczcie. No i nic, jedziemy. Właśnie przez tych panów nie mamy dzisiaj prądu. Zatrzymaliśmy się na Banh Mi, a Bartek szuka kasy. 30 000 za pan. W sensie 2 pan. Trzymaj, kasę będziesz płacić. Jak nie zrobisz tego ruchu, to się nie liczy. Nie wiem, o co im chodzi, ale tak większość liczy kasę. O! Ale Wam pokażę teraz. To jest taka psinka, która jest charakterystycznym gatunkiem dla Phu Quoc. Ona ma tutaj taki grzbiet. I to się tworzy w czasie embriogenezy, kiedy one są w brzuszkach u mamusi jeszcze. No tak, psinka u mamusi, jak jesteś w brzuszku, to Ci się tworzy taka tutaj jaka psina. Dobra, jedziemy jeść. No i kawałek dalej znaleźliśmy kafę. Co prawda jest więcej niż zawsze dajemy, bo mamy 20 za kawę Sua. A to jest lód, Sua to jest mleko, a kawę to jest kafę. A kawę to kafę i czego nie rozumiesz, debilu? A No. tra to jest herbatka. A tra to jest herbatka. Trada to jest zupełnie normalna herbatka z lodem. A kawę muoi to jest niby kawa z solą. Czyli taki solony karmel, bo to jest taka nowa odmiana kaw w Wietnamie też. A tu pani nam robi kawę. I tak najpierw. Kawka jest. Zawieszamy jak prawdziwi Wietnamczycy na skutera. Jedziemy gdzieś na nową miejscówkę, którą obczailiśmy sobie niedawno. Zabieramy nasze jedzenie. Przyjechaliśmy, tu jesteśmy sami. O godzinie 11 tu nikogo nie ma. Tutaj się zbierają ludzie o godzinie 17, 17:30, 19 przy zachodzie słońca. I wtedy tutaj jest mnóstwo ludzi. Wszystkie dzieci tu jeżdżą na tym dużym placu, na tych swoich wszystkich zabawkach jeżdżących. No i zaczyna tutaj żyć to. W ogóle tutaj jest ładnie, jak jest zachód słońca. A 9 miesięcy temu, jak wyjeżdżaliśmy z Phu Quoc, to tutaj tego jeszcze nie było. A jest to już naprawdę ukończone i ten posąg jest ogromny, nie? I jeszcze chyba nie przyjeżdżają tu wycieczki, ale myślę, że już niedługo zaczną tutaj przyjeżdżać. No i przyjeżdżają. Przyjeżdżają? Pod taki pomnik zawsze przyjeżdżają.
to my idziemy znaleźć miejsce do jedzenia. Ja czekam, aż ona się trochę rozpuści, bo ma tyle lodu. Nie jest taka mocna. No, jesteśmy już po śniadanku. Banh mi nie było zbyt zachwycające, ale nic dziwnego, bo Hoi An szczyci się tym, że mają najlepsze banh mi w całym Wietnamie, ale nie urzekły mnie też jakoś. W sensie one są takie same jak w Da Nang. No. W sensie jakby ja nie widzę różnicy. Bułka to bułka. Bułka to bułka. Jem sobie bułkę. Nie, bułkę. Jak to było ta piosenka? To A ja by mam się chyba... bułkę, czy jem sobie bułkę. Ja nie wiem, nie pamiętam. Co za ty utwory, to było bardzo smaczne jajko. No ale bułka też była. To jest już o wszystkim zrobiłam takie piosenki. Bułka też była, No znajdę ty i sobie puszczę zrobiłaś o wszystkim teraz. tutaj. Nie, bułka też była. Jem sobie bardzo smaczną bułkę. Bułka. Tak było. Chyba będziemy musieli nagrać w takim razie, żebyś miała teraz jak udowodnić, że coś takiego istnieje. Żegnamy się z Ho Chi Minh, pa. Elo. I jedziemy dalej, zdobywać szczyty. Fukopskie szczyty, nie wiem czy można My tak dzisiaj bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do tematu i mamy klapeczki, bo nie wiedzieliśmy, czy tutaj są takie szczyty, żeby musieć ubierać buty normalne, bo raczej to nie wygląda jak coś mega wymagającego, no ale góry to góry, trzeba mieć szacunek, nie? Respekt? No, trzeba mieć respekt. Ale No. spokojnie, to jest tylko 20 minut drogi od naszego domu, więc jak będzie tragicznie, to po prostu wrócimy do domu po buty. Buty. Nie, o butach nic nie słyszałam. Nasz rumak czeka. Naszym białym rumakiem, pamiętaj, jest biały. Wjedziemy na szczyty na białym koniu. Robią po drugiej stronie ulicę, więc my jedziemy sobie po tej stronie. Oj. Mały przystanek na zakupki. Nawodnienie kupione. Kupiliśmy Stinga i wodę i 60 000 zapłaciliśmy. Mam wrażenie, że za dużo. 16. Tak? Ja zrozumiałem 60. Ale drogo. 16. No to spoko. Mamy to Mam nagrane. szczęście, bo już myślałem, że spalę tą budę. To jest właśnie nasze way to the top i tu trzeba wjechać. Powinniśmy wrócić do 5 PM. Mam nadzieję, że nam się uda. O ile w ogóle wejdziemy w naszym sportowym obuwiu. Bartek, ile zrozumiałeś, że mamy zapłacić za parking? Ja dzisiaj mam kosę z cyferkami i zrozumiałem, że 8 000, a Zuza dała dychę. I myślałem, że czekamy na resztę. Ale mamy piękne ujęcie. Jakie? Jak mówisz, że jest 8, a tam z tyłu za tobą znak, że 10 000. Ej, faktycznie. No. Wejście na szczyt kosztuje tyle, ile wejście na parking, ale tu ładnie. Na razie wejście jest ładne. Wzdłuż takich palemek. Fajnie. Tak, już idziemy po drodze. No mogę wam powiedzieć, dlaczego tutaj oni te suche gałęzie kładą wokół tych drzew. I na pewno później albo to podpalają, albo dają taki wypalony węgiel, na to wkładają i to jest naturalny nawóz. I dlatego oni takie suche liście wokół drzew. I tutaj na każdej kubce są takie zielone, takie suche liście, bo to jest naturalny nawóz. No a poza tym to może utrzymać wilgoć. A, no i utrzymuje wilgoć, no. Tak, wtedy ładne drzewka im rosną. Kulisy podróży uczą i bawią. Jak oceniasz nasz trekking? Oceniam go tak, że w naszym obuwiu skorpiony i węże mają fajną pożywkę. Ale wchodzi się łatwo i wygodnie. Co najważniejsze to, że jest w cieniu. I trafiliśmy do takiego drzewa, ale ma korzenie. O wow. Bartek, stań przy tym drzewie, pokażę jakie jest duże. Takie duże. Takie duże drzewo. Ono ma większą szerokość niż jedna chata w Wietnamie.
Jak jest? Lajtowo. To nie jest jakiś wymagający trekking. Ciągle idziemy jak w Polsce, po prostym i czasem po kamieniu. I czasem takich drapkach. Tak. A drapki są metalowe. Więc jak będzie padać, to ślisko. No jak cholera. Teraz też trochę ślisko. Tyle, że my dzisiaj jesteśmy idealnym wzorem do nienaśladowania, patrząc na obuwie i generalne przygotowanie. Więc nawet jak nam się uda wejść, to nie oznacza, że można tak robić. Moglibyśmy być już na górze. W połowie drogi robi się dosyć męcząco. Nadal nasze obuwie nie jest odpowiednie. Tym bardziej nie jest odpowiednie na tym etapie. Już jesteśmy na szczycie i Zuza się maksymalnie zesrała. Już teraz rozmowa z nią. W lewo czy w prawo? Wie! Gdzieś idź! Pająki mnie zjedzą. No chodź, idziemy tutaj. Idziemy na skałę. Muszę wam to nagrać. Tu jest normalnie taka przepaść na maksa. Jest taki mostek. O matko, ale tu jest wysoko. Bartek, nie patrz w dół. Nie patrz w dół i w dół nie patrz. Kolejną drapkę. Trzeba uważać. Hello, hi. Zasypałem się ostatecznie. Ale nie było trudno. Nie było trudno. Ale nadal nie polecam robić tego w klapkach. My odrobinę sprawności fizycznej mamy. Więc sobie daliśmy radę. Ale nie polecam. Ale jest pięknie. Bo i lotnisko widać, będzie widać jak startują samoloty, ale to jest to awionetek jakiś? Nie, no to... Nie, no to jest normalne lotnisko. To jest normalne lotnisko, na które... Oj, akurat startuje jakiś samolot. Ale spocik dla... Spoterów samolotowych. No. Tylko, że my nie mamy takiej lunety, żeby to nagrać. Ale widzicie, będzie zaraz wchodził nam... O, teraz go widać. Ale ptaszek, ale ptaszek. A już idziemy stąd. To gorąco, nie? Jeszcze wam pokażę, jak wygląda z samej góry. Tu jest taki kamień. O Jezus, on taki jest. O matko. Poczekajcie, muszę odłożyć telefon, albo aparat. Muszę wejść z 2 rękoma. I teraz was podniosę. I tu jest taki kamień. Ja sobie usiądę na tym kamieniu i tak jest widoczek. Zobaczcie. A Bartek został na dole. O i tak sobie można na górze wypoczywać. Na jednym z tych. I można złożyć hołd jeszcze bogom, którzy na pewno chronią te góry. I chronią przed wiatrami pewnie. Niepomyślnymi. Albo chronią nieodpowiedzialnych turystów. To jest właśnie odcinek o tym, jak staliśmy się najbardziej nieodpowiedzialnymi turystami w Wietnamie. To się nazywa życie na krawędzi, proszę Państwa, nie polecamy. W sensie, Ale nic się nam nie stało na razie. jeżeli ktoś poszukuje emocji, to jak najbardziej. Ale to jest życie na krawędzi, naprawdę. No. Ale my nie jesteśmy takimi przypałowymi ludźmi. Jeżeli macie kochające rodziny, dzieci, dobrą pracę, Rodziców, To- dziadków może. to nie warto. To nie warto ryzykować takiego. Nie To, że warto. my przetrwaliśmy, nie może od razu wytyczać normy. Nie można tak postępować. No my nie jesteśmy normalni, więc nie wpisujemy się w żadną normę. Chyba że w jakieś niestandardowe normy. No chyba, że jakieś niestandardowe normy. Ale co to w ogóle znaczy norma? Idziemy dalej. Idziemy zobaczyć dookoła, czy coś się dzieje. Jak się nie dzieje, to lecimy dalej. I poszliśmy w drugą stronę zobaczyć, co jest po drugiej stronie góry, ale jest tam tak pozarastane i widać, że nikt nie chodzi, więc raczej nic nie ma, więc lecimy na plażę. Zaraz widzimy się pod skuterem. Ruszamy w dalszą drogę na naszą ulubioną plażę. I
Po drodze mijamy taki miejscowy targ tutaj, na którym się dosyć dużo dzieje, więc trzeba mocno uważać i tu trzeba zwolnić zdecydowanie, bo zawsze może Wam ktoś wyjechać pod prąd. Jeszcze zanim wizyta na plaży, to wizyta w naszym ulubionym Ice Cream and Tea Mixue. Thank you. Bye. Elo, Cipciuś. Podoba Ci się moje moto? Lecimy z nawodnieniem na plażę. No i jesteśmy. Tutaj na Bajsao 1 jest dużo barów. To jest chyba kilka, nie tylko jeden. Na pewno jest dużo drożej niż w mieście, ale myślę, że nie będzie aż tak tragicznie. No a to jest nasza ulubiona plaża, jest super. To jest plaża, którą polecamy w 100%. My co prawda byliśmy na niej ostatni raz, jak nie było sezonu. Teraz jest trochę więcej ludzi, widzę. Są sporty wodne, instalacje, są leżaczki. Teraz nagram dla Was moje ulubione ujęcie. Czyli, że jestem na plaży. I Bartek już nie może się doczekać, aż dojdę do niego i się w końcu położymy na tej plaży. Co tam, Cipciuś? Czekamy na jedzonko. Postanowiliśmy przyjechać do naszej starej panci, u której bardzo dawno nie jedliśmy. Jestem głodny na maksa. I jemy bunti dnią. Na pewno źle to wymawiam, ale jest to makaron ryżowy z mięsem z grilla i z warzywami i z orzeszkami ziemnymi i to się wszystko tak miesza i polewa takim sosem. I tutaj kosztuje 45 000. Mieliśmy wcześniej upatrzone miejsce, gdzie kosztował 30 000, ale było zamknięte. Więc przyjechaliśmy tutaj do naszej partii, bo wiemy, że tu jest dobre. Ale musimy poczekać 10 minut na grilla. Albo nawet dłużej. Albo nawet dłużej, bo dopiero się rozpala. No, tamten Pancho miał problem generalnie. Tam Pancho grilluje. I musimy poczekać, aż ten Pancho nam ugrilluje jedzenie. A już jestem tak głodny, że mi się gadać nie chce. Kończymy dzisiejszy odcinek jedzeniem i pamiętajcie, że równolegle cały czas w piątek o godzinie 18 ukazuje się film z części kontynentalnej, bardziej merytoryczny, a we wtorki będą takie bardziej vlogowe. Taki jest plan. Ja już jestem zadowolony, bo dostałem jedzenie.